To nagranie miało zacząć się pod nieistniejącym już dziś Teatrem Bicklina w Krakowie. Niestety ponowne obostrzenia związane z pandemią uniemożliwiły wyjście ze studia. A dlaczego pod Teatrem Bicklina? Otóż właśnie tam w 1996 roku odbył się festiwal jazzowy, z którego nagranie emitowane później było przez TVP. Tak, to były takie czasy, że telewizja publiczna czasami w porach całkiem atrakcyjnej oglądalności puszczała muzykę całkiem poszukującą, dziwną, transgresywną, w tym właśnie muzykę jazzową. Jazz to jednak, pomimo tego, że Kraków miał tutaj swoje akcenty w jego historii, jazz to jednak przede wszystkim dwa miasta, a w zasadzie dwie aglomeracje. Trójmiasto i Bydgoszcz. Rola Trójmiasta w jazzowej historii jest o wiele lepiej udokumentowana. Pewnym truizmem będzie powiedzenie, że Trójmiasto było ważnym ośrodkiem kulturalnym przez wiele lat, ale takie są właśnie fakty. Z jednej strony bliskość morza, cały ten tranzyt oceaniczny, ale też sama atmosfera otwartego, wolnego miasta sprzyjała z jednej strony absorpcji nowych trendów, z drugiej strony też adoptowania ich w bardzo charakterystyczny, własny sposób. Stąd między innymi tak intrygujące zjawisko jak trójmiejska scena alternatywna, a także taka formacja artystyczno-hepenerska jak Totart. Oba te zjawiska wytworzyły grunt, na którym mógł wyrosnąć jazz. Jeśli chodzi o trójmiejską scenę alternatywną, to rzeczywiście grano na niej zupełnie inaczej niż w pozostałych częściach Polski w tamtym czasie. Bo z jednej strony wprawdzie grano punk rocka, post-punka, nową falę, reggae i ska, ale po pierwsze przekładano to na bardzo własny, charakterystyczny język, a po drugie łączono te brzmienia z rozmaitymi innymi inspiracjami. Z powrotem do psychodeli, z powrotem do archetypowych brzmień rock'n'rolla i swingu, czy nawet z pewnymi eksperymentami ze współczesną muzyką poważną. Co się zaś tyczy Totartu, to był to nieformalny kolektyw artystyczny, który absurdowi owych czasów i ogólnej implozji społeczeństwa przeciwstawiał bardzo transgresywną, bardzo brutalną sztukę. Zgoła sytuacjonistyczne, hepenerskie wydarzenia nazywane przez jego uczestników ujawnieniami. I to wreszcie Totart okazał się miejscem spotkania tak różnych osobowości jak Paweł Koniokonak, Lopez Mausere, Darek Brzuska-Brzuskiewicz, Paulus Mazur, czy przebywający już dziś na nieco innej orbicie główny prowodyr i ideolog Zbigniew Sajnuk. Gdy mowa o trójmiejskiej scenie alternatywnej, zazwyczaj padają nazwy takie jak Bielizna, Apteka, Boom Wakacje w Rzymie, Pancerne Rowery. Mniej uwagi poświęca się takim grupom nieco już zapomnianym, które załapały się jeszcze na trójmiejską scenę alternatywną w schyłkowym jej okresie, a w których to zespołach debiutowali późniejsi liderzy sceny jazzowej. Mowa tu chociażby o grupie Regał, w której udzielał się Mikołaj Trzaska. To był zespół, który łączył brzmienia reggae z muzyką afrykańską. Mowa o punk rockowym zespole Iwan Groźny, który współtworzył Jerzy Mazol, i wreszcie o zespole, który zaistniał najszerzej, nowofalowym Sinistrectwom Zauklanianie, którego liderem był Tymon Tymański, wówczas jeszcze znany lepiej pod prawdziwymi personaliami Ryszarda Tymańskiego. Sinistrectwom Zauklanianie brało udział m.in. w ujawnieniach Totartu, ilustrując je muzycznie, a sam Tymon był zresztą uczestnikiem działań Totartu. Do legendy przeszły już takie ujawnienia jak na przykład akcja na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie do działań hepenerskich przedstawiono audiowizualną ilustrację. Z jednej strony projekcja filmu pornograficznego, a z drugiej strony ścieżka audio, którą było nagranie z Janem Pawłem II recytującym jedną ze swoich encyklik. Jak to ujął Jarek Janiszewski z Bielizny, obecny podczas tego wydarzenia,
Tu przekaz miłości, tam przekaz miłości, a więc poniekąd synteza. Czy też inna lokalna akcja na popularnym Sreberku, czyli szpitalu psychiatrycznym na Srebrzysku, podczas której to akcji Tymon Tymański zdjął godło ze ściany i odbywał z nim symulowany stosunek, co potem znalazło pewien swój wyraz po wielu latach w piosence grupy Tymon and the Transistors Dymać Orła Białego. O ile Trójmiasto, zwłaszcza na tle reszty kraju, wówczas jeszcze wciąż odreagowującego paraliż stanu wojennego, jawiło się jako kolorowe, ekscentryczne i na swój sposób radosne, tak zgoła odmienne nastroje panowały w Bydgoszczy. Najlepszym wyrazem tego może być muzyka dwóch najbardziej znanych grup z tego miasta w tamtym czasie, a więc nowofalowego Varieté oraz hardcore-punkowego Abaddona. We wspomnieniach muzyków Bydgoszcz też jawi się jako zgoła inne miejsce niż to, jakim jest obecnie. Tomek Gwinciński, a więc lider bydgoskiej odnogi Jasu, wspomina je jako bardzo nieprzyjazne również wszelkim działaniom artystycznym i ogólnie bardzo mocno zanieczyszczone przez działalność wówczas wciąż jeszcze aktywnych chemicznych zakładów Zachem. W każdym razie to właśnie w Bydgoszczy w tych nieprzyjaznych warunkach objawił się zespół, który nawet szaleńcom z Trójmiasta mógł wydawać się tworem zupełnie nie z tej planety. Mowa tu o grupie Henryk Brodaty, formacji powołanej przez byłych członków pierwszej punkowej formacji w Bydgoszczy, grupy Szlam. Wśród nich był właśnie Tomek Gwinciński, muzyk o wielkiej wyobraźni, dużej erudycji, gitarzysta, rzadziej też perkusista. Aczkolwiek skład Henryka Brodatego bywał dość płynny, a same koncerty nie przypominały w zasadzie koncertów muzycznych, były takimi sytuacjonistycznymi happeningami, polegały na prowokowaniu różnych dziwnych sytuacji. Sama zresztą muzyka też nie była ograniczona jakąś typowo piosenkową formą, a Henryk Brodaty, o ile wyrastał poniekąd z postpunkowej tradycji, to odwoływał się też do Franka Zappy czy Captaina Beefhearta. W każdym razie uczestnikami koncertów Henryka byli też przybysze z Trójmiasta i tak nawiązała się wymiana artystyczna oraz przyjaźń, która miała później owocować przez wiele lat. Tymczasem w Trójmieście Snisrectwom zauklanianie zaczęło przechodzić pewną metamorfozę. W schyłkowym okresie działalności odchodziło już od brzmień nowofalowych w stronę formuły, powiedzielibyśmy, bardziej free rockowej. Nagle okazało się, że po prostu bliższa jest mu King Crimson niż Joy Division. A tym bardziej forma uległa otwarciu za sprawą dołączenia do grupy Mikołaja Trzaski, który wówczas zaczynał grać na saksofonie i był dobrym przyjacielem Tymona. Wkrótce Snisrectwom przedzierzgnęło się w miłość. Miłość już samą nazwą odwołującą się do kanonicznego albumu Love Supreme Johna Coltrane'a sygnalizowało nowe fascynacje, fascynację free jazzową awangardą lat 60. I w tym okresie działalności można powiedzieć, że muzyka miłości stanowiła próbę zaadaptowania free jazzowego idiomu, jeżeli można tak powiedzieć, na możliwości i sposób ekspresji młodych muzyków, którzy nie mieli formalnej jazzowej edukacji, przechodzili właśnie zgoła inną, punkowo-nowofalową szkołę grania. Miłość to skład o tyle ważny, że na tym wczesnym etapie burzy i naporu przewinęli się przez niego wszyscy późniejsi liderzy grupy. A więc Tymon Tymański jako lider i kontrabasista, Mikołaj Trzaska na saksofonie, ale też przez pewien czas grał z miłością Jerzy Mazol, który w tamtym czasie też realizował różne awangardowe projekty z kontrabasistą Olem Walickim, a także Tomek Gwinciński. Takie nagromadzenie w jednym miejscu indywidualności to można powiedzieć przepis na konflikt. To też ani Mazol, ani popularny Gwizdek nie zagrzali długo miejsca w miłości. Mikołaja przy Tymonie trzymała przyjaźń, chociaż Tymon można powiedzieć, że zawiadywał zespołem w sposób iście dyktatorski. Bardzo wiele zmieniło się wokół miłości wraz z dołączeniem dwóch muzyków, którzy zapewnili zespołowi swoistą legitymację wśród jazzowego establishmentu.
Mowa tutaj o perkusiście Jacku Olterze, wybitnym muzyku, niesamowicie wszechstronnym instrumentaliście oraz o pianiście Leszku Możdżerze, który mając za sobą gruntowną edukację zarówno klasyczną, jak i jazzową, dodawał zespołowi swoistego wykonawczego szlifu. Tak dobrana miłość zajęła drugie miejsce na festiwalu Jazz Juniors w 1992 roku, co umożliwiło jej nagranie debiutanckiej płyty. Właściwie debiutancka płyta Miłości nie prezentuje muzyki jazzowej, nie prezentuje muzyki free jazzowej. To dość poukładany i można by powiedzieć grzeczny jazz. Niemniej, kiedy ta płyta ukazała się, została już nagrana pierwsza płyta stricte jazzowa. Tutaj musimy przenieść się ponownie do Bydgoszczy, gdzie działał już zespół Trytony. Tutaj ponownie spotkali się muzycy z Henryka Brodatego. Poza Tomkiem Gwincińskim kontrabasista Sławek Janicki oraz perkusista Jacek Ból. Obaj wciąż aktywni, obaj wciąż ważni dla muzycznej sceny Bydgoszczy. Jacek Ból wciąż uczestniczy w różnych projektach. Z kolei Sławek Janicki został później założycielem klubu Mózg, bodaj najważniejszego miejsca na mapie kultury niezależnej w Bydgoszczy. Tak dobrany skład zrealizował własnym sumptem płytę Tańce Bydgoskie. Album pierwszy prawdziwie jazzowy, który niestety w zasadzie przeszedł niezauważony, ale skonsolidował w jakiś sposób scenę bydgoską, która wkrótce miała generować naprawdę wyjątkowo intrygujące zjawiska. W krótkim czasie powstało kilka bardzo ważnych projektów. Jerzy Mazol, który wrócił z pobytu w Niemczech, tam nagrywał z muzykami europejskiej sceny. Wrócił otoczony poniekąd legendą, która zapewniła mu z jednej strony te nagrania, a z drugiej fakt, że na potrzeby instrumentu solowego zaadoptował klarnet basowy. Jerzy pojawił się w Bydgoszczy, choć jest trójmieszczaninem, i tam wśród muzyków miejscowych powołał do życia grupę Mazol and Arrhythmic Perfection. W tej to grupie realizował swoją ideę arytmicznej perfekcji i wkrótce miał nagrać z nią pierwszy album. W składzie Mazol and Arrhythmic Perfection poza liderem grającym na klarnetach znaleźli się jeszcze Sławek Janicki, Tomek Gwinciński, grający akurat w tym wypadku na perkusji, Jacek Majewski, perkusjonalista, który wspólnie z Janickim zakładał klub Mózg, młody student miejscowej Akademii Muzycznej trębacz Janusz Zdunek, a także okazjonalnie grający z grupą nestor awangardy jazzowej Andrzej Przybielski. Z kolei Tomek Gwinciński założył też własną grupę Maestro Trytony, do której zwerbował też bardzo ciekawych muzyków, między innymi wówczas jeszcze młodego perkusistę Rafała Gorzyckiego, dzisiaj stanowiącego podporę bardzo wielu projektów muzycznych, wiolonczelistkę Renatę Suchodolską, flecistę Tomka Pawlickiego, notabene pierwszego flecistę Opery Bydgoskiej, oraz basistę Tomka Świętego Hesse, zresztą muzyka o trójmiejskim rodowodzie. Tendencja do zdobywania się na swoistą muzyczną autonomię nie ominęła też Mikołaja Trzaski, który poza występami w Miłości zaczął też nagrywać solo, a także powołał do życia grupę Łoskot. W pierwszym składzie poza Mikołajem znaleźli się też Jacek Olter, grający na kontrabasie Olo Walicki, gitarzysta Piotr Pawlak, wówczas jeszcze udzielający się w grupie Bielizna, potem aż po dzień dzisiejszy wzięty producent nagrań, oraz Szymon Rogiński, artysta fotografii, który grał na didgeridu, instrumencie australijskich aborygenów. Ten instrument wnosił do muzyki trochę brzmień etnicznych. Z czasem jednak Oltera zastąpił na perkusji Tomek Gwinciński. Celowo unikam tutaj prób definiowania jazzu. Czym był jazz jako pewna formacja muzyczna, ponieważ postrzegam go przede wszystkim jako nurt artystyczny. Bardziej postawę twórczą, bardziej swoistą filozofię niż konkretny gatunek czy styl, określone brzmienie. Tym bardziej, że inkorporował bardzo różne style i adaptował je na własny użytek. Dosłownie dzisiaj wpadła mi w ręce książka
wywiad Rzeka z Mikołajem Trzaską, który powiedział tam między innymi, że im bardziej dziwna i osobista była muzyka, tym bardziej jasowa się im wydawała. Myślę, że to jest, to pokazuje esencję podejścia jasowców, którzy z jednej strony mogli odwoływać się właśnie do afroamerykańskiego free jazzu, do współczesnej muzyki poważnej, czy wreszcie do muzyki około-rockowej, bo to chociażby robił Tymon w swoich grupach, takich jak Kury, Trupy czy Chan. Gdybym miał w jakiś sposób wskazać esencję jasu, swoisty jego elementarz, to przywołuję tutaj zawsze 4, a w zasadzie 5 płyt. 4, a w zasadzie 5, ponieważ na specjalne wyróżnienie zasługuje wspomniany już debiut Trytonów, Tańce Bydgoskie, płyta, której wszystko się zaczęło. A pozostałe 4 to kolejno. Drugi album Miłości, Taniec Smoka. Wspomniałem, że o ile debiut, płyta zatytułowana po prostu Miłość, jest jeszcze produkcją stricte jazzową, dość poukładaną i grzeczną, tak na drugim albumie w składzie poszerzonym o rutynowanego jazzowego saksofonistę Maćka Sikałę Miłość przedstawia muzykę prawdziwie jasową, czerpiącą z jednej strony z bardzo archetypowych brzmień hardbopu, swingu, a więc klasycznych brzmień jazzowych. Z drugiej strony odwołującą się do muzyki etnicznej z bardzo różnych kultur. Wreszcie ze strony trzeciej do tradycji zgoła romantycznej czy neoromantycznej, głównie za sprawą fortepianu Możdżera. Drugim albumem na tej liście będzie debiut Mazzola na Rhythmic Perfection. Przede wszystkim autorska wypowiedź Mazzola, popis jego erudycji, wirtuozerii, a także ambicji kompozytorskich, bo ten album ujawnia jego dużą wiedzę, jeśli chodzi o współczesne techniki kompozytorskie, współczesną muzykę poważną, ale do głosu dochodzą też na przykład bardzo przebojowe, można powiedzieć iście słowiańskie melodie, a także pulsacja reggae i dubu. Trzeci album Enoptronia, pierwsza płyta Maestro Trytonów. To z kolei już artystyczny manifest popularnego gwizdka Tomka Gwincińskiego, który też pokazuje swoją klasę jako kompozytor. Odwołuje się z jednej strony do swoich prainspiracji rockowych, do King Crimson i Hendrixa, ale też ujawnia ambicje kompozytorskie czy swoją znajomość muzyki free. I wreszcie czwarty album Amariuch, druga płyta Łoskotu. Fantastyczne nawiązanie do muzyki etnicznej, głównie pochodzenia karaibsko-pacyficznego, ale też bardzo interesujący zabieg polegający na graniu muzyki, można by rzec, rave'owej, technoidalnej, ale przy użyciu, jak to się trochę niezręcznie mówi, żywych instrumentów. Myślę, że te płyty pokazują mniej więcej pole inspiracji muzyków jasowych. Każda z nich jest autorską wypowiedzią jednego z liderów tego ruchu, ale jednocześnie też nadal nie wyczerpuje tematu, no bo jeszcze w jasie zaistniało całkiem wiele innych tendencji twórczych. I o ile jas pozostawał gdzieś na obrzeżach sceny muzycznej siłą rzeczy, będąc dość odważną propozycją, tak miał on też swoje sukcesy komercyjne, głównie za sprawą 2 płyt. Mowa tu o Polowirusie Kur, na którym Tymon, Piotr Pawlak i grono innych muzyków przypuścili bardzo ironiczny atak na polską estradę, parodiując niemal wszystkie możliwe gatunki muzyczne. A drugim takim albumem są Rozmowy z Katem, a więc efekt współpracy Mazzola i Rhythmic Perfection z Kazikiem Staszewskim, który wielokrotnie wypowiadał się bardzo pochlebnie o muzyce jasowej, o muzyce z klubu Mózg, aż w końcu nawiązał taką twórczą wymianę właśnie z Mazzolem i jego ekipą. Tyle jeśli chodzi o muzykę, ale jas to także swoiste hepenersko-performerskie zacięcie, które sprzyjało powstawaniu coraz to nowych grup, czasem efemeryt zawiązanych na potrzeby jednego koncertu, oraz generowaniu różnych sytuacji scenicznych, nawiązywaniu interakcji z publicznością. Temu między innymi służył projekt Masło,
zawiązany przez Tymona i Mikołaja. Projekt polegający na swobodnej wymianie myśli, swobodnych rozmowach obu tych muzyków. Czasem niektóre występy Masła obywały się tak naprawdę bez choćby jednego dźwięku, mimo że obaj mieli instrumenty przy sobie. Bardziej zajęci byli w tym jednak wymianą absurdalnych żartów i dziwnych uwag pod adresem publiczności. Inne projekty, o których należy wspomnieć, które doczekały się pewnego dorobku, to przede wszystkim supergrupa NRD, a więc swoisty powrót do wczesnych czasów miłości, ponowne spotkanie Tymona, Mikołaja, Gwizdka i Mazola z Jackiem Olterem na perkusji. Także grupy nieco młodsze, swoiste nowe pokolenie Jasu. Tutaj warto wspomnieć o grupie Pink Floyd, w której zaistniał młodszy brat Jerzego, Wojtek Mazolewski, czy nieodżałowany projekt, który nie doczekał się utrwania na żadnej płycie, Inżynier Kaktus, w którym Wojtek Mazolewski grał m.in. ze świetną saksofonistką Asią Harchan. Po tym szczytowym okresie jazzowej prosperity w połowie lat 90. zaczęły się już czasy chudsze. Jazz zaczął tracić na impecie, rozpływać się, na co z pewnością duży wpływ miała w pierwszej kolejności sandwicha śmierć Jacka Oltera, muzyka, który swoim talentem obdzielał większość projektów jazzowych. Tym bardziej, że potem odeszli też inni muzycy. Na raka zmarł Jacek Majewski, samobójczą śmiercią zginął także Tomek Święty Hesse. I tak u progu nowego stulecia scena jazzowa w zasadzie przestała istnieć. Jej główni liderzy, ideolodzy zajęli się własnymi projektami, w zasadzie pozostając zazwyczaj aktywnymi po dziś dzień. I duch jazzu przetrwał jednak i długo promieniował też na inne zjawiska. Dość wspomnieć na przykład warszawską scenę skupioną wokół wytwórni Lado ABC, czy całe zjawisko nowego avant-jazzowego ruszenia wczesnych lat 2000. Tutaj warto wspomnieć chociażby o bydgoskim zespole Sing Sing Penelope z Rafałem Gorzyckim w roli lidera, czy o scenie wrocławskiej skupionej wokół grupy Roboto Bebop. Wreszcie też mamy wciąż aktywnych prowodyrów, między innymi Tymona Tymańskiego, można by powiedzieć punkowego celebrytę, enfant terrible polskiej estrady. To bardzo ciekawe, jaką drogę przebył ten muzyk na przestrzeni bez mała 35 lat. Dziś lideruje formacji Mu, która w bardzo udany sposób aktualizuje jazzowego ducha, wzbogacając go o wpływy bardzo nowych brzmień post-rockowych, elektronicznych, folkowych. Jeśli nawet jazz dziś może być rozpatrywany wyłącznie jako zjawisko przeszłe, tak niewątpliwie pozostaje żywotne jako swoista energia, która nie chce odejść.